2020. Ha? Data, która niedawno jeszcze była wspominana tylko w filmach science fiction. No i jakoś znaleźliśmy się w tym roku. Jak dla mnie jest to nadal niesamowite. Zawsze się łapię na tym, że za szybko mi znika czas. I tak jakby z dnia na dzień sobie życie postępuje, a potem nagle się budzę w pewnym momencie i zdaję sobie sprawę, że jest 2020. Taka przyszłościowa, niesamowita data. Też tak macie? Czy jakoś bardziej kontrolujecie ten przepływ czasu? Bo ja w ogóle go nie kontroluję. Tak czy inaczej, wróciłem z Polski. Wycieczka była niesamowita, bardzo udana. Święta z rodziną w Polsce oczywiście nie da się tego przebić. I dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić moimi wrażeniami, wnioskami i konkluzjami na temat tego, co widziałem, słyszałem, czego doświadczyłem w Polsce pod koniec roku 2019. A zatem zapraszam. Pierwsze, co mnie zaskoczyło podczas tej krótkiej, aczkolwiek owocnej podróży świątecznej, to było jeszcze w samolocie. Lufthansa teraz pozwala na podglądanie kamer pokładowych. Czyli można sobie podczas lotu zobaczyć na przykład, co widzi kamera zainstalowana na ogonie samolotu, kamera pod samolotem i trzecia to była kamera, żeby nie skłamać, zainstalowana na dziobie samolotu. Właśnie. I ma to oczywiście głównie zastosowanie zaraz po starcie, jak się jest jeszcze na tyle blisko Ziemi, żeby coś tam ciekawego wypatrzeć i być może przed lądowaniem. Jak się lata gdzieś tam nad chmurami, to oczywiście będzie widać tylko chmury, a jak się leci w nocy, to nie widać nic zupełnie. Ale jest to ciekawostka technologiczna, która w jakiś tam sposób znowu urozmaica lot. To jest moja obserwacja numer 1, którą chciałem się z Wami podzielić, ponieważ wcześniej tego nie było. Jakość obrazu z tych kamer mogłaby być ciut lepsza, bo jakby nie było, żyjemy już w dobie rozdzielczości 4K, a tymczasem ten obraz tak jeszcze pozostawiał dużo do życzenia. Ale jest to początek, myślę, że ta technologia pójdzie do przodu. Spostrzeżenie numer 2. Wiodącym tematem podczas tegorocznych, to znaczy zeszłorocznych już w tej chwili, ubiegłych świąt Bożego Narodzenia w Polsce było non-stop używanie smartfonów i to, jak ludzie są od nich uzależnieni i jakie są sposoby walki z tym, żeby być może trochę się wyzwolić z tego świata cyfrowego, odłożyć ten smartfon podczas świąt, spędzić trochę czasu z rodziną. Zwłaszcza drażliwy jest ten temat, jeśli chodzi o młodzież. Jest takie wrażenie i popularna opinia, no i da się to oczywiście zauważyć, że młodzież szczególnie jest przyklejona do tych swoich smartfonów non-stop i bardzo coraz mniej bierze udziału po prostu w takim normalnym, rzeczywistym życiu towarzyskim. Czy młodzież waszym zdaniem faktycznie żyje teraz w tym świecie wirtualnym, cyfrowym tak, moim zdaniem tak. Ja się nawet przyznam, że raczej jestem uzależniona od telefonu. No i ogólnie prawie cała młodzież ogólnie i nie tylko młodzież, też dzieci teraz, rodzice teraz dają bardzo młodym dzieciom od razu telefony, nie tak jak to kiedyś było. Udało mi się na ten temat nawet przeprowadzić rozmowę, a tak w zasadzie to nagrać monolog mojej znajomej Alicji, która kiedyś uczyła mnie angielskiego, była już wcześniej na vlogu, spotkaliśmy się kiedyś w Filadelfii. Gdybyśmy się mieli zapytać, kim jest współczesny nastolatek, jest to pokolenie na pewno bardzo, bardzo specyficzne. W tej chwili mówimy o pokoleniu iGenes, iGensów, zależy jak to wypowiemy po angielsku. Dlaczego iGenes? Dlatego, że są to osoby, które nie pamiętają, czy nie żyły w świecie, kiedy nie było smartfonów, nie było telefonów, nie było internetu. Czyli całe ich życie tak naprawdę już toczy się w tej erze takiej totalnej digitalizacji, cyfryzacji. Dlaczego myślisz, ten świat tak uzależnia, ten, który jest w telefonie? No bo bardzo, po prostu bardzo dużo rzeczy jest, jakby dużo rzeczy można robić, nie wiem, w internecie, różne aplikacje są i w ogóle i to jest bardzo ciekawe, no i można się ogólnie i zająć czymś i się czegoś na przykład nowego nauczyć. To właśnie Wiktor i Alicja
Zobaczcie, jak się zmienili przez ostatnie 6 lat. Sami się nie poznali na tym filmie, który był poprzednio prezentowany przeze mnie kilka lat temu tutaj na vlogu, a nagrywany był jeszcze 2 lata wcześniej. A zatem mamy tutaj dosyć dużą przerwę czasową. No i bardzo ciekawe było właśnie wysłuchać również ich opinii na ten temat. Cały ten film będzie wkrótce zaprezentowany na naszym kanale. Dzisiaj tylko mała zajawka po to, żeby Was zachęcić do oglądania. Moim zdaniem temat jest ciekawy. Oczywiście mam nadzieję zainspirować kolejną dyskusję tutaj i usłyszeć feedback od Was i dowiedzieć się, co sami na ten temat myślicie. Temat numer 4, który był dla mnie totalnie szokujący. Nie zdawałem sobie z tego sprawy w ogóle. Rośnie w tej chwili w Polsce pokolenie, które nie widziało jeszcze śniegu. Okazuje się, że w niektórych miastach, w niektórych regionach Polski śnieg nie spadł od 9 lat. Co dla mnie, tak jak właśnie mówię, jest kompletnym szokiem. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że doszliśmy aż do takiego momentu, że faktycznie rośnie pokolenie dzieciaków jeszcze w tej chwili, które nie widziało śniegu. Zawsze jak opowiadam o polskich zimach ludziom tutaj po tej stronie, to oczywiście mróz, śnieg, zaspy, popachy i te ostre polskie zimy. Ja jestem do tego przyzwyczajony. Tutejsze zimy to takie tam w ogóle, to jest namiastka zimy, to w ogóle nie da się tego porównywać, a tymczasem okazuje się, że to było kiedyś. Aktualna sytuacja jest zupełnie inna, więc to taki szok na poziomie personalnym. Temat numer 5 to coś, co pojawiło się spontanicznie podczas mojej wizyty. Jednym z kolejnych filmów, które wkrótce pojawią się na naszym kanale, będzie opowieść o bohaterskiej walce Kai. Kai, która przeszła przez piekło dosłownie w swoim życiu. Przeszła przez straszną walkę z nieszczęściem, które spotkało ją zaraz przy urodzeniu. W tej chwili Kaja ma 16 lat, radzi sobie dobrze, jest niesamowitą osobą. A są jeszcze jakieś rzeczy, których się boisz teraz? W sumie robaków. Robaków się tylko boisz? Po tym wszystkich, co przeszłaś, najstraszniejsze są robaki dla Ciebie. To mi się podoba bardzo. Miałem okazję przeprowadzić rozmowę z nią i z jej mamą. Całą historię poznacie wkrótce. Jest to naprawdę inspirująca opowieść. To, co przeszła Kaja, po prostu wydaje się to niesamowite, dlatego przedstawię Wam tą historię wkrótce. Będzie to również jeden z filmów, które nadchodzą na tym kanale już bardzo niedługo. Temat numer 6 to nic nowego. Jest po prostu związany z tym, że wyjeżdżając do Polski nadal nie da się przestać jeść. Wszyscy są oczywiście bardzo gościnni, poczynając od domu rodzinnego. Wszystko smakuje lepiej, wszystko wygląda niesamowicie i jest tak zachęcające, że po prostu nie da się stamtąd wrócić ważąc tyle samo, ile człowiek ważył wyjeżdżając stąd. Co na pewno nie jest zbyt zdrowe, bo zawsze człowiek sobie mówi, że wszystko jest dobre, jeśli się to bierze z umiarem, ale bardzo ciężko jest się oprzeć tym pokusom kulinarnym, jak się jest po tamtej stronie. I w tym roku to już się zupełnie poddałem, przestałem z tym walczyć. Pogodziłem się z faktem, że jak wracam do Stanów, to jest jogurt i jagody i za kilka tygodni sobie ta waga tam wróci do, powiedzmy, tej, którą uznaję za normalną. I tutaj jedno śmieszne stwierdzenie, które usłyszałem w telewizji przed świętami. Pytano ludzi o to, co najczęściej słyszą przed samymi świętami. Jeden facet odpowiedział, że często słyszy: nie jedz tego, to jest na święta. A podczas świąt potem cały czas słyszy: no jedz to, przecież kto to zje. Dzięki wielkie za uwagę. To były moje przemyślenia po powrocie z Polski. Za kilka dni wracamy razem z szanowną małżonką w rozmowie na temat naszych konkretnych planów na rok 2020 i miejsc, które tego lata w Polsce mamy mocny zamiar odwiedzić. They are right here on the map, and So did if you you know want that to, there we were can go moose? there. Of course.
Your face says a different story.